Robię nowy format na moim kanale na YouTubie. Będzie się nazywał Twoja historia, moja odpowiedź. Ty na maila, który jest w opisie, przesyłasz mi jakieś pytanie, a może jakąś historię, którą chciałbyś się podzielić, jakieś wyzwanie, jakieś przejście, doświadczenie, przeżycie. I ja po prostu po to, aby po pierwsze wyrazić swoje przemyślenia na ten temat, ale też żeby zbudować innych, pokazać im, co można przejść, jak można urosnąć, jak można sobie wzajemnie doradzić. Na podstawie tego stworzyłem ten format i będę odpowiadał na Wasze e-maile. Kuba pisze: hej, trafiłem dziś na Twój filmik na YouTubie i bardzo spodobał mi się content. Sam się szykuję, żeby w końcu ruszyć z kanałem plus TikTok, ale przez natłok obowiązków cały czas mi to ucieka. Prowadzę stolarnię, za moment ruszę z glampingiem, do tego chciałem dorzucić trochę zdrowia i sportu, jeżeli chodzi o kanał. Liczy się ten pierwszy krok. Filmik, ale nie bardzo wiem jak zacząć. Może tu mógłbyś pomóc. Pozdrawiam, Kuba. Ucieka mi czas przez natłok obowiązków. Może to być zaskoczeniem, a może nie, ale nie istnieje coś takiego jak brak czasu. Brak czasu jest niczym innym jak priorytetyzacją listy zadań. Nie istnieje coś takiego jak brak czasu, ponieważ jeżeli na przykład za nagranie filmiku obiecaliby Ci 100 koła, to choćbyś prowadził 3 stolarnie, glamping i salon beauty, to nagrałbyś ten filmik. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma na coś czasu, to tak naprawdę ukrytym przekazem tej wiadomości jest: mam ważniejsze sprawy do zrobienia. Poleciłbym Ci, Kuba, priorytetyzację na pewno, czyli zastanowienie się, jakie są Twoje priorytety na teraz, jakie są najważniejsze i jak mógłbyś je podzielić, słuchaj. Fajnym eksperymentem może być dla Ciebie napisanie na kartce, spisanie sobie tego, co jest dla Ciebie najważniejsze w ciągu dnia, w odniesieniu do tego, jakie masz cele długofalowe, na przykład. Ćwiczenia, które angażują takie rzeczy jak przenoszenie myśli w formę fizyczną, czyli na przykład spisywanie swoich myśli na kartce, prowadzenie jakiegoś dziennika, czy nawet jak ja na psychoterapii byłem, to psychoterapeutka rozkładała krzesła i na każdym z tych krzeseł po kolei siadałem, przybierając inną rolę, inny scenariusz życia, gdy stałem przed jakimś wyborem. I zaufajcie mi, że naprawdę to działa. Zaangażowanie ciała i fizyczności, pisanie tego, z czym się zmagamy, z czego nie możemy rozpracować w głowie, daję Wam gwarancję, że to po prostu działa, więc mógłbyś na przykład spisać sobie na kartce te rzeczy. Natomiast jeżeli tych rzeczy nie ma dużo, jeżeli na przykład masz zastanowienie pomiędzy jakimś tam drobnym biznesem, albo pomiędzy właśnie sportem, a tym kanałem na YouTubie, wystarczy, że podrzucisz monetą. I już w momencie spadania tej monety będziesz doskonale wiedział, na co liczysz bardziej. Będziesz wiedział automatycznie, czego oczekujesz. Reszki czy orła, nie? Jeżeli będziesz spisywał sobie te priorytety, to wiesz co? Możesz zastanowić się, czy nie spędzasz czasami jakiejś części dnia w sposób, który nie pcha Cię w stronę rozwiązania celów długofalowych. Warto po prostu zatrzymać się na chwilę przy każdej czynności za dnia i zastanowić się, czy mógłbym podmienić. Czy mógłbym podmienić tę czynność. Czy na przykład teraz jak godzinę sobie rolkuję telefon, czy mógłbym to podmienić, na przykład pół godziny będę rolkował, a pół godziny będę pisał scenariusz do odcinka. I wiesz, i to też mogą być mniejsze kroki, tak? Bo na przykład napiszesz pół scenariusza jednego dnia, drugiego dnia 20%, trzeciego dnia 20% i czwartego dnia 10% i będziesz miał scenariusz, nie? Wiesz, nie musisz od razu robić zatrważających, mocnych kroków, rzucam telefon na zawsze, nie zaglądam tam, teraz siedzę tylko w YouTubie, bo to też może złamać, nie? Podmianka tych nie do końca owocnych działań, jakaś delikatna, procentowa podmianka na korzyść dodatkowego zajęcia, tak? Jeżeli trudno jest z tą priorytetyzacją, jeżeli zależy Ci równomiernie na wszystkich rzeczach. Domniemam i przypuszczam, że już na ten moment i tak jesteś bardzo zorganizowaną osobą. Prowadzisz biznes, musisz pewnie ogarniać mnóstwo różnych rzeczy z różnych zakresów prowadzenia działalności, bo prowadzenie działalności to nie jest tylko sprzedaż, ale również to jest produkcja, to są rzeczy prawne, to są rzeczy takie jak właśnie różnego rodzaju urzędy, podatki, bla bla bla, dostawy, wysyłki. To ja wiem, że to jest wielka sieć, więc przypuszczam, że już i tak jesteś do przodu na wygranej pozycji przy chęci przystąpienia do nowego projektu, bo nie jesteś po prostu kartoflem, który siedzi na kanapie, więc myślę, że spokojnie sobie z tym poradzisz. Liczy się pierwszy krok, ale nie bardzo wiem jak zacząć. Wiesz co? Na pewno zacząć szybko należy, po prostu, bo Twoje pierwsze filmiki nie będą miały wyświetleń, nie? Jeżeli nie masz doświadczenia na YouTubie, ani w tworzeniu kontentu, ani w montowaniu, ani w trendach, ani do tego, jak robić miniatury, jak ustawiać cały setup, oświetlenie, może praca z kamerą. Jeżeli nie masz takiego doświadczenia, to ludzie, wiesz, często robią błąd i chcąc zacząć karierę na YouTubie, miesiącami planują swoje pierwsze wideo. Oczywiście szanuję za ambicje, szanuję za dobre podejście do tematu, ale z tego i tak Ci nic nie wyrośnie.
Bo naprawdę, pierwsze 100 filmów to będzie budowanie procesu, będziesz budował powoli swój skillset, tak? Zobacz na mój pierwszy filmik. Nie miałem tak naprawdę żadnych akcesoriów, słaba jakość dźwięku, słabe oświetlenie, źle ustawiona kamera. Ja nie wiedziałem, o czym mam nagrywać. Wiedziałem, że chcę nagrywać, ale nie wiedziałem o czym. Więc po prostu siadłem przed kamerę i próbowałem sobie czytać wiadomości i komentować je. Tak jak ja to lubię, rozkminkowo sobie komentować, wrzucać swoje przemyślenia, nie? Wiedziałem, że chcę być mówcą, ale nie wiedziałem w jaki sposób, więc zaczepiłem się do pierwszego lepszego pomysłu, tak? Jaki mi się nadarzył. I na bazie tego pomysłu jeden znajomy, drugi znajomi dali mi feedback, tak? Adi, fajnie, spoko, ale to chyba nie o to chodzi w tym kanale, bo ciebie nie interesuje jakiś tam Wiśniewski czy ktoś inny. Ty zataczasz całkiem wielkie koła wokół tego i w inne tematy poruszasz, nie? I wiesz, mi to dało do myślenia, więc wiesz, to będzie ewoluować tak czy siak, twój content będzie się zmieniał. Będziesz dokładał jakiś mały 1% ulepszenia co każdy filmik, tak? Może jakoś fajniejsze tło i tak dalej, więc to będzie się zmieniało i nie należy wielkiej wagi przykuwać do pierwszego filmu. Po prostu usiądź, zrób tak jak czujesz. Zobacz, ci wszyscy początkowi youtuberzy siedzą w swoim pokoju, rozwalone ciuchy są za nimi, nagrywają, gadają, ledwo ich słychać, jest beznadziejny dźwięk i tak dalej. To jest normalne, tak? Zawsze zaczynamy, to nie umiemy i nie wiemy czegoś i wiesz. No to jest proces, po prostu. Więc nie ma co się zastanawiać. Po prostu siadaj i to zrób, nie? Plus TikTok w nawiasie piszesz. Wiesz, jeżeli już teraz masz problem z priorytetyzacją i z znalezieniem czasu na to, to zastanów się, czy wiesz, dodatkowe publikacje na TikToku nie zeżrą ci czasu, nie? Znowu, czy może bardziej TikTok byś wolał realizować, czy YouTube? Bo jak się rozwarstwisz na zbyt wiele platform, zaraz ktoś ci doradzi, a wrzucaj to jeszcze, słuchaj, na Instagrama, na Facebooka jeszcze to wrzucaj. Możesz się zniechęcić, może to się nawarstwić i będzie coraz wolniej będzie ci to szło i będziesz miał poczucie, że to zabiera jeszcze więcej czasu, wiesz, możesz się wycofać. Oczywiście, wiesz, może przesadzam, ale po prostu daję znać, że ten TikTok może z czasem, tak? Chyba, że faktycznie masz to obcykane, pyk sobie wrzucisz, no to jasne, nie ma problemu, ale po prostu zwracam uwagę, że warto na pewno na jednym się skupić, nie? Żeby twoja energia szła w stronę tworzenia, a nie dystrybucji. Oczywiście dystrybucja też jest bardzo ważna, ale wiesz, forma i energia i serce, chęć, powołanie, pasja, to powinno przyświecać, nie? A niekoniecznie zasięgi i tak dalej. To się samo efektem kuli śnieżnej zbuduje, będziesz bardziej zaawansowany, to jasne, może gdzieś tam ci to będzie z łatwością przychodziło, żeby to dystrybuować i zgarniać coraz więcej. Ja osobiście nie mam TikToka, nie mam Instagrama, nie mam Facebooka. Mam tylko YouTube'a i wrzucam shorty tylko na YouTubie. I wiesz, no wrzuciłem tam sobie na przykład parę stówek w reklamę jakiegoś filmu w obrębie YouTube'a przez Google Ads. No i ta reklama gdzieś tam sobie krążyła po YouTubie, wyświetlały się miniatury i w ten sposób ludzie zostali przyciągnięci do mojego kontentu. Też zastanów się, czy TikTok na pewno będzie twoją grupą docelową, nie? Nie wiem, o czym masz zamiar tworzyć, ale wydaje mi się, że na przykład tak samo jak na YouTubie, w shortach jest inny algorytm, jest inna widownia. Widownia z troszkę innym attention spanem, takie trochę zombie, niekoniecznie tam jest merytoryka, mniej wymagająca jest ta widownia. Jeżeli już dostaję jakiś hejt, na przykład ja, no to bardziej właśnie w rolkach, jakieś takie głupie komentarze, łapki w dół, słuchajcie, dostaję może kilkanaście, jeżeli jest ponad 100 łapek w górę na długich formatach, a na niskich formatach zawsze mam mnóstwo łapek w dół. Inna widownia, inny algorytm, inny target, więc zastanów się, czy na tym TikToku, który nie ma dobrej renomy, nie? Ja też nie uważam, że TikTok jest, no tam nie ma raczej za dużo inteligencji, nie? Wydaje mi się na tym TikToku, więc zastanów się, czy na pewno grupa docelowa będzie taka sama jak przy twoich formatach YouTube'owych, które będą dłuższe niż 15 sekund utrzymania uwagi jakiegoś gówniarza, nie? No dobra, Kuba, słuchaj, mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli coś już nagrasz, daj znać w komentarzu, wklej link. Pochwal się tutaj nam, co udało ci się zrobić. No i działamy. Trzymajcie się.